Witam serdecznie z tej strony Papaya 7, a to jest kolejny odcinek serii WW Game. Dzisiaj już 5 minut spóźnienia jestem. Zaczęła się wojna o Ligę Wojny Zimowej. Tutaj widzę, że ukończono już. Tutaj już zostało rozstrzygnięte. Zobaczmy, jak wygląda rozgrywka o puchar. Oczywiście przegrali z GWS. A tutaj rok przeszedł dalej. AV pierwszy raz odpadł w lidze tak wcześnie. To było oczywiście ciekawe rozstrzygnięcie, ale zobaczymy, czy wygra UNWF, czy Grim, Ikol WRN, czy Nemi, DIM. Na ten moment wchodzi mi wiadomo, że na tutaj do obserwacji, ponieważ to jest mój sojusz, mój serwer. Więc rozpoczęło się tak, że podbili oczywiście pierwsze 5 budowli, lodowy pomnik, obie oraz 3 lodowe ruiny. Będą teraz szli na lodowy ołtarz oraz na lodową fortecę. Zajęli już tutaj większość pozycji. Tutaj na dole jest cisza, na razie tylko tutaj forteca, tutaj nikt strzeże. Tutaj bardziej Colt przyszedł. Oczywiście oni też atakują. Tutaj próbują. Vader idzie po walczyć. Tutaj jest tak naprawdę cała walka. Zamiast przejmować budowli, to oczywiście oni tutaj nie widzę oczywiście tabeli, co jest dziwne. Powinno być widoczne. Oczywiście to jest walka Call z WFN. Call to jest jeden z silniejszych serwerów w tym sezonie, więc to i tak będzie ciekawie walka z nimi. Oczywiście tak jak mówię, jak AFA przegrał z ROK, oczywiście pamiętajmy jak wyglądały 2 sezony poprzednie ligi, co pokazywałem, to oczywiście AV był bardzo silnym serwerem, no ale osłabił się przez pewne rzeczy. Nie wiem, czy mógłbym to ruszać, takie rzeczy. Musiałbym się dopytać, bo wiecie, ja tam wolę nie mówić o takich rzeczach. Następnie oczywiście tutaj lodową fortecę podbijają, tak samo tutaj, chyba każdą tutaj widzę, że podbijają. Czy ktoś stoi koło płatka śniegu? Oczywiście inne z jakimś tymi, nie wiem jak to nazwać, bo to nie jest po języku polskim. Oczywiście tutaj widzę, że zdobywała WRN lodową ruinę i oczywiście Cole nie załapał, że jest przejęta. 17 centymetrów idzie po kolejną ruinę. Oni powinni przejąć tą lodową ruinę, ale jak widać nikt tu nie idzie. Dlatego taktycznie rzecz biorąc nie myślą zbyt. To, że jest wojna tutaj walczą, to nic im nie daje, jakby bez sensu tu jest. Po co walczyć, jak można przyjąć lodową ruinę? Oczywiście nie wiem czemu nie przyjmują. Za 6 minut oczywiście będzie płatek śniegu, ale oczywiście na ten moment nic się nie będzie działo, będą walki, więc tak jak wiecie, albo nie, ja to wolę omijać nudne rzeczy, bo to 49 minut będzie trwało, więc tylko ciekawe rzeczy będę próbował pokazywać, więc na ten moment nic nie ma ciekawego. Także widzimy się za chwilę. Także wracamy po dłuższej przerwie. Widzę, że lodowy ołtarz został przejęty przez Kol. Tylko tutaj lodowy ołtarz żółwia oraz lodowy ołtarz niedźwiedzia, a resztę przejęte jest przez WFN. Wszyscy się zbiegają o płatek śniegu. Oczywiście widzę, że Ines robi to, co ja jej pokazałem, to, co ją nauczyłem.
jest oczywiście bardzo dobre e, zrobiona rzecz. Dalej tu nie jest napisane, kto jest kim. Coś się popsuło. Trzeba to zgłosić, niestety. Bo tak to bym wiedział, kto na przykład ma ile punktów. Tak to nie dowiem się. Zostało tutaj 4 graczy. W tym miejscu tutaj 3. Tu już mamy 7. Czyli niezbyt dużo. A, jeszcze tutaj jeszcze są faktycznie. No tutaj jest sporo osób. 800. Powiem szczerze, że to są naprawdę silni gracze. Nie będę ukrywał. Jakby tak popatrzeć, to jest 800, praktycznie 900, 600, 900, 600, 800. Tak samo tutaj prawie milion. I tutaj 600. Więc no, nie mają słabych graczy, więc moim zdaniem Cole jest jednym z silniejszych, tak jak powiedziałem wcześniej, serwerów. Znaczy w sumie to sojuszy, bo serwer to jest ogólny, ale tak naprawdę wszyscy silni są w jednym sojuszu, więc powiedzmy sobie szczerze, że to jest jako jeden serwer, to jako jeden sojusz. Więc jako ten to naprawdę powiem, jestem zachwycony tym, że są naprawdę silni. Jak parę sezonów temu 3-1 nie było takie silne. Miało Vadera, miało tam parę osób, ale nie aż tak. Więc tutaj jestem naprawdę pod wrażeniem. Jak zwiększyli sobie potęgę. Oczywiście tutaj jest, no, tutaj wszyscy stoją. Oczywiście tutaj z WRN są 700, praktycznie 2 miliardy, 400, 500, prawie 600, prawie 500. Także jakby tak popatrzeć, to nie ma aż tak WRN silnych graczy. W sensie silnych graczy. Źle powiedziałem. Chodzi bardziej o to, że w porównaniu do przeciwnika, to oni mają jakby więcej osób z silniejszą potęgą, ale my mamy jakby więcej osób silnych, bo na przykład oni mają tych powiedzmy 7, 8, powiedzmy nawet 10 osób, a oni mają tylko, a my mamy więcej. Więc tak jak mówię, Ines zdobyła, tak jak powiedziałem, ja wiem jak ona to zrobiła, to jest bardzo fajne, żeby jak najszybciej zdobyć płatek śniegu. I oczywiście pędzi szybko, trochę daleko tutaj, tak mi się wydaje. Mi się wydaje, że tu byłoby bliżej, czy nawet tutaj. No, tu byłoby dla niej bliżej, o wiele bliżej. No cóż, ale jest szybka, bo ma Kojota, jest Kojotem, ma Agreca. No nie wiem, czy ma tej ręki, czy ma więcej, ale jest dobrze. Nikt i tak nie idzie po ten płatek śniegu, bo wszyscy walczą właśnie tutaj o lo lodowe fortece. O, nie da się sprawdzić, jak widzicie. Są silni, tutaj wygrywają z nimi z łatwością. Także jest to bardzo ciekawa sytuacja. No, także na ten moment to będzie tylko walka. Tutaj ciekawe. I na ten moment nic ciekawego się nie pojawi. Tutaj widzę, że będą próbować odbić pomnik lodowego żółwia. Ołtarz. Dokładnie. Więc powodzenia. A my widzimy się za chwilę. Jak widać, WRN odbił ołtarz, w sumie to nie odbił, tylko przejął. A teraz widzę, że wszyscy chcą to odbić z Cole. Ciekawe, czy im się oczywiście uda. Obstawiam, że się im uda, bo już wszyscy idą Vader, wszyscy tutaj lecą, żeby tylko zdobyć ołtarz lodowego żółwia. To daje sporo punktów. Bo jakby nie patrzeć, to punktów sojuszu daje 160 na minutę, a indywidualne 16. To jest sporo, bo po raz pierwszy no to zajęli. A teraz będzie to sporo.
Także czy podbiją? Oczywiście, że podbiją. Już podbite. Kto by się spodziewał, bo to był tylko Sever, Leni i Szatan. Z tego co mogę się dowiedzieć. Więc 3 osoby, a proszę, jak musieli się namęczyć, żeby zdobyć. Tam nie było żadnych silniejszych graczy. Tutaj widzę, że coś dziwni gracze już sprawdzają. Nawet nie wiem, czy da się sprawdzić. Niestety, jak się obserwuje, nie da się nic sprawdzić. I to jest bardzo dobre, ponieważ dzięki temu nie da się nic zrobić. Oczywiście Call tutaj ma przejęte, teraz będą pewnie szli tutaj. I tak właśnie jest zrobione. Nikogo nie było. A szkoda. Oczywiście czerwona drużyna, powiedzmy sobie szczerze, niebieska czerwona drużyna, tak będzie prościej, tak myślę. To właśnie wygląda taka sytuacja, że nawet nie wiem, gdzie jest walka. Nawet nie wiem, gdzie jest walka. Tutaj wszyscy stoją, tu nic nie dzieje, tutaj się nic nie dzieje, tutaj też się nic nie dzieje. Jest tylko tutaj walka. Jak widać, z Vaderem, Wamuch, Buff i resztą. Opłaty ścieków widzę, że znowu będzie przyjmowane. O, o, ważne. Wiadomości mi się włączyły. Także czekamy 2 minuty. No i oczywiście zostało 8 sekund na zdobycie płatek śniegu. Zobaczymy, kto zdobędzie, czy Lenie, czy Ines. Będzie szybszy, kto ma szybsze palce, kto jest szybszym kojotem, a może wilkiem. O, oczywiście, że... ale oczywiście pewnie Ines. Oczywiście, że tak. Bo tu mówię, tutaj trzeba być szybkim. Trzeba mieć szybkie palce. Nauczone została przeze mnie. Dlatego potem przegrywałem. Znaczy co? Ale tak, a tak na serio teraz widzę, że Cole będzie próbował przejąć płatek śniegu. Ale jednak nie. A nie, jednak tak. Będą próbować przejąć płatek śniegu. Oczywiście Ines się nie może poddać, musi biec. Jeszcze troszkę zostało. O, jednak się poddali. Szczerze, gdyby ich było tu więcej, to mogliby to wygrać. Bo ona ma kojoty najprawdopodobniej T1, dlatego tak straciła dużo. Ale o dziwo zrezygnował gracz. To jest trochę dziwne. Nie powinien rezygnować, bo mógłby to wygrać. A teraz widzę, że tutaj będą walczyć. Będzie próba walki. Tylko żeby pomnik Lodowego Wilka został oczyszczony przez Cole, przez drużynę niebieską. Dla właśnie ich, żeby drużyny czerwone było tu jak najmniej, żeby mogli łatwiej przejąć płatek śniegu, który tutaj za niedługo się pojawi. Dokładnie za 7 minut i 40 sekund. A tak to. Nie ma nic ciekawego. Tutaj widzę, że wszyscy stoją. Będą próbowali przejąć. Okej. Nie było tematu. Przejęli po prostu. Po prostu przejęli sobie ołtarz. Jestem ciekaw, czy będą próbować przejąć. Widzę, że tutaj ludowe ruiny zostały przejęte, czy zostały puste? Najprawdopodobniej tak. O, kto by się spodziewał. Czy będą próbować przejąć ołtarz Ludowego Niedźwiedzia i może na przykład te wszystkie? Bo właśnie widzę, że tutaj jest walka. Walka o Lodowy Pomnik. Będą próbować przejąć Lodowy Pomnik. Ale będzie tu bardzo ciężko, ponieważ tutaj koniec wszyscy, więc nie wiem dlaczego jest ta próba przyjęcia. Jak prędzej tutaj jest prościej, bo tutaj jest ich mniej, chociaż też jest sporo, ale jestem ciekaw, czy byłaby na przykład próba przejęcia tych wszystkich punktów. Oczywiście mamy prawie 50 tysięcy, drużyna czerwona ma do prawie 12 tysięcy, więc przewaga jest ogromna. Mimo to Cole naprawdę uważam, że radzi sobie świetnie w porównaniu do poprzednich, tak jak
można było zauważyć z AV i Rock, że AV praktycznie miał tam chyba 4000 punktów, a to jest prawie 12, więc to i tak podziwiam, że Cole się nie poddaje. No ale wiadomo, że zostały pół godziny, więc żeby dojść do 50 000 prawie, to trzeba naprawdę się bardzo postarać. A tak to nie ma jak. No zobaczymy. Będą próbować przejąć ołtarz. Tutaj oczywiście jest walka. Drużyna niebieska i czerwona. Jest 51 400. Ciekawe, czy dojdą do 100 000. Zostały pół godziny. Teoretycznie mają dużo szans, ponieważ zostały pół godziny, ale jest 51 000. Jeżeli przejmą wszystkie płatki śniegu, no to jest to jak najbardziej realne. Na ten moment tyle. Wracamy po oczywiście przerwie. Tutaj widzę, że oczywiście jest przejmowanie ołtarza ludowego niedźwiedzia przez drużynę niebieską i oczywiście im się to najprawdopodobniej uda. Oczywiście, że tak. A także nie będzie chyba walki o co innego. Za 20 sekund będzie płatek śniegu do zdobycia oraz zobaczymy. Teraz wszyscy idą oczywiście po ołtarz lodowego żółwia, a kto zdobędzie płatek śniegu za 1 sekundę. Oczywiście, że Ines najprawdopodobniej. No oczywiście, że tak. Ale to opóźnienia było. Troszkę opóźnienia było. A tak to na ten moment nie będzie nic ciekawego. Także zobaczymy, co będzie za chwilę. Jeszcze 24 minuty. Może się dużo zmienić. Wow, miałem zmutowany mikrofon, nieważne. Tak jak powiedziałem, Cole będzie próbował podejść do pomnika lodowego wilka o zdobycie płatka śniegu. Ale oczywiście drużyna czerwona WRN była przygotowana i oczywiście to atak odpiera, żeby nikt nie mógł się zbliżyć do Ines i płatka śniegu. Jak to brzmi ciekawie. Nikt się nie może do niej zbliżyć, ponieważ WRN czuwa i jest przygotowana na wszystko. A tak jak powiedziałem, czyli to nikt nie zdobywa. 7 oczywiście pomników, w sumie 7 budowli ma drużyna niebieska, Cole, a więcej ma drużyna czerwona. 4 więcej w sumie. No, także dlatego przewaga jest ogromna. Tak można zauważyć. Bo to są teleportacje. To wiecie, to na przykład ten zamek to wygląda tak, jakby to ktoś to przejął, nie? Że to jest przejęte. A to są teleportacje. Pamiętajmy, że jest też 21 graczy z Call, a 30 z WRN. To oczywiście też daje przewagę 9 graczy. Dlatego też możliwe, że dlatego Call nie jest tak silne, jak powinno być. A wydaje mi się, że mogliby tutaj naprawdę pomieszać w tej bitwie, w tych statystykach. Oczywiście tego nie widać, bo oczywiście ktoś jest upośledzony i nie naprawił tego, kiedy się ogląda mecz, a nie uczestniczy się, bo tak jak mówię, uczestniczy się to każdy może, a mecz nie. Bo mecz tylko i wyłącznie co z ligi. Co to było? Cofał. Widzę, że Cole będzie próbował przejąć lodową fortecę. Nie ma raportów w ogóle. Nie ma nic. Jest tylko walka obok fortecy, ale oczywiście drużyna czerwona jest przygotowana na odparcie tego ataku. Co mnie oczywiście bardzo ciekawi, czy się uda. Czy bardziej to jestem zaskoczony.
Bo tak szczerze, jak oglądaliście poprzednią Ligę Wojny Zimowej, to WRN przegrało, bo było rozdzielone nie wiadomo na jakie strony i trzeba zawsze trzeba iść tam, gdzie idzie najwięcej silnych graczy, a nie najwięcej osób, tylko tam, gdzie idą najsilniejsi gracze. Jeżeli na przykład właśnie większość tutaj silnych graczy i oni idą tutaj, no to oczywiście większość powinna właśnie pójść tutaj, a nie stać w tym miejscu, w lodowym fortecy i tutaj, w lodowej fortecy i oraz tutaj. Po co mają tutaj być? Po co mają tutaj stać, skoro jest wojna w jednym miejscu przez silnych graczy? Dlatego taktyka w większości, ale to chyba każdy powinien to wiedzieć, że idzie się tam, gdzie jest wojna, a nie tam, gdzie jest pustkowie i nudy. Bo tak jak mówię, no tutaj się nic nie dzieje, tutaj się dużo dzieje, więc tutaj trzeba. I oczywiście, żeby tutaj było parę osób. Billy niepotrzebnie tutaj ma 3 watachy. Powinien 2 watachy wziąć tutaj, bo tutaj i tak nikogo nie ma. Zostało 40 sekund na płatek śniegu, więc tutaj wątpię, że ktokolwiek przyjdzie. A przecież tutaj jest jeszcze kilka innych osób. Więc moim zdaniem Billy Jack robi, moim zdaniem, duży błąd. Jakby nie było, robi duży błąd. O, i od razu oczywiście idą przejąć. A nie, dobra, nie idą przejąć, tylko idą sprawdzić. Wow. Ale tak jak mówię, od razu się powinno. Jak jest widać, że przyjęte, od razu się idzie. A nie każdy to robi. Oczywiście za 5 sekund będzie płatek śniegu. Czy po raz kolejny Ines zdobędzie ten płatek? Oczywiście, że tak, bo jest szybsza. Tak jak mówię, została nauczona przeze mnie szybkiej taktyki na zbieranie płatku. Billy Jack nawet nie był blisko tego przejęcia. Tak? A nie, on Czekaj, co? Okej. Ja będę musiał sprawdzić powtórkę. Bo mnie to dosyć ciekawi, co tu się stało. Zrobię sobie Windows Shift S. Nawet nie pamiętam, jak się robiło rzut ekranu. Okej, to po nagraniu zobaczę, jakim cudem on przejął płatek śniegu, a nie Ines. To mnie dosyć bardzo ciekawi. Okej. Zobaczymy, czy oczywiście tutaj wygrają. Oczywiście jest tu wojna i jeszcze raz wojna. Będzie jeszcze jeden płatek śniegu najprawdopodobniej. Nie wiem, co Billy robi. Co on odwala? Co on robi z tym płatkiem śniegu? Przecież on... Co? No i właśnie taka sytuacja jest do kitu, że jak przejmuje osoba, która mimo, że jest najsilniejsza na całym serwerze i w sumie sezonie, nie wie, gdzie ma iść z płatkiem śniegu. To jest największy błąd, jaki istnieje. Nie robi się tak. Wiem, że można przeoczyć i takie rzeczy, ale jak na przykład już wiem, że tutaj nie da się zdobyć, nawet jakbyśmy mieli, chociaż w takiej sytuacji, znaczy, powiem tak, ja bym od razu szedł albo tu, albo tutaj, albo właśnie tutaj, bo tutaj mam na ten moment większe szanse niż żeby dojść tutaj, mimo że jakby nikt tutaj nie szedł przeciwników, to ja mógłby pójść, jeżeli byłoby przejęte oczywiście przez nas. A w takiej sytuacji się nie opłaca. Ale tak to mnie właśnie zaciekawiła sytuacja. No i Billy oczywiście, nie wiem gdzie on idzie. On idzie oczywiście tutaj, kurde, zamiast na przykład tutaj. To jest taki błąd też kolejny. Jak widać, to jest niestety taktyczne złe podejście i to niestety, dlatego ja mówię, nie każdy powinien zdobywać płatki śniegu, nie każdy powinien robić to, co inni robią. Billy powinien walczyć, a nie przejmować płatek śniegu, ponieważ
można teraz się ze mną kłócić. Mimo, że zostało 12 minut, mimo, że jest przewaga ogromna względem drużyny czerwonej do drużyny niebieskiej, mimo, że jest ogromna przewaga, to niestety, jak będziemy połączeni, będziemy walczyć na przykład w zwykłej wojny zimowej z silniejszym serwerem, to taki błąd może kosztować naprawdę dużo strat punktów, ponieważ tu się liczy każdy czas, każdy zdobyty płatek śniegu, każda sekunda tu się liczy. Wtedy to bardziej minuta. Znaczy no, sekunda to jak płatek śniegu, a minuta to punkty. Znaczy to w sumie to wszystko. No i to jest oczywiście największy błąd, jaki może być. Stąd pójść tutaj, zamiast właśnie tutaj na przykład, gdzie jest najmniej graczy najprawdopodobniej. Tutaj widzę, że oczywiście była walka, ale jak wiecie, jest to duży błąd. No i on oczywiście stoi, zostało 8 minut do kolejnego płatka śniegu, a 11 do końca wojny Ligi Zimowej. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że WRN wygrało, ale jak widzicie, naprawdę jestem pełen zachwytu, jak Call sobie poradziło z jednym z najsilniejszych serwerów sojuszy, ponieważ to nie jest takie proste. Jak powiedziałem wcześniej, jestem ciekaw, jak będzie wyglądać sytuacja z ROG, jeżeli WRN przejdzie dalej i z UNWF. Oczywiście mi się coś zacięło. O, jak widać, internet w gierce. O! Wow! Naprawiło się! O, można zobaczyć. Nawet nie wiedziałem, że to tak zadziała. Czyli Billy Jack ma 700 milionów punktów indywidualnych, Hulk ma 600, po 300, 100, 170. Wow! To jest naprawdę... Czekaj, a gdzie jest Ines? 62, 63 prawie. To jest bardzo dużo. A oczywiście tutaj nie zobaczymy. Oczywiście, że coś zepsuło. Okej, rozumiem. No, także to by było na tyle na ten moment. Bo nic ciekawego nie będzie. A materiał będzie trwać 5 lat. Właśnie wróciłem z przerwy i zostało 7 minut, a tu jest wojna o ołtarz lodowego żółwia. Wejdę jak najsilniejszy gracz niebieskiej drużyny Kol właśnie zostaje pokonany przez drużynę czerwoną, chociaż tu jest niebieska. Ja nie wiem o co tu chodzi, znaczy niebieskie, bo to jest jakby sojusz ogólny, tu jest biały teraz. Teraz się nagle pozmieniało w to wszystko. Teraz oni są dobrzy, a tamci są źli. Więc tak naprawdę teraz się nic nie będzie działo. Czekam do płatka śniegu. Ogólnie rzecz biorąc, niestety nie mogłem pokazać tamtego, ponieważ Wolfgang odmówił posłuszeństwa i niestety nie mogłem się czytać. Musiałem zresetować gierkę i od nowa wejść tutaj. To oczywiście skłoniło, że nie zdążyłem zobaczyć, kto jest najlepszy z płatkiem śniegu. Ale oczywiście pamiętajmy, że WRN wygrał z Col. Niebieska drużyna odpadła, przegrywając czerwoną. Pamiętajmy, że ich było 23 osoby, albo 21, a ich było 30. Także różnica była ogromna. Także to tyle. Tak naprawdę. Za 12 godzin będzie Sztowadzicz, co oczywiście będzie walczył z 1, 2, 2, 4, czyli z przeciwnikiem, który będzie z nami walczył najprawdopodobniej w kolejnej lidze. Tak jak możemy zobaczyć, tutaj wygrał oczywiście ten. Wow. Jednak ten wygrał. A tutaj wygrał UNWF. O dziwo, 2-4 przegrało z DM, mimo że punktowo
byli bardzo blisko, 20 tysięcy, ale wiecie, tutaj była przewaga ogromna, tu była przewaga ogromna, praktycznie wszędzie była przewaga ogromna, nawet tutaj 5 milionów 7, wow, i oni wygrali, bardzo ciekawe. Tu nie będzie bardzo ciekawie, bo tu jest 5 milionów, a tu jest 11. A to o 20, zobaczymy kto tam wygra. Snake AS, aha, dobra. Zobaczymy. Więc to będzie bardzo ciekawe. A teraz będzie walka z UMWF 13 do 40 miliardów potęgi. Kto wygra puchar? Kto wygra Ligę Wojny Zimowej? Na ten moment to byłoby na tyle. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!